Terrifier 3 rządzi w kinach, dlatego dzisiaj opowiem Ci od A do Z, jak wygląda fabuła, o co z nią chodzi. Mam oczywiście też kilka informacji, kilka ciekawostek z IMDb, więc będę się nimi posiłkował. Ważne, zdradzę fabułę od A do Z, postaram się wszystkie niuanse opowiedzieć. No, na tym rzeczywiście polega tak zwany spoiler talk, więc nie przedłużam, zaczynamy. Tak, Terrifier 3 będzie się działo. Film zaczynamy z wysokiego C. Tym razem akcja się dzieje w święta Bożego Narodzenia. Tak akurat reżyser wymyślił, że kiedyś tam widział pewien odcinek opowieści, skrypty bodajże. No i tak mu się spodobał ten motyw Mikołaja, który był siekającym ludzi na prawo i na lewo. Stwierdził, muszę to kiedyś wykorzystać. Więc nasza mała dziewczynka budzi się w nocy, bo oczywiście słyszała tak Mikołaja, czy tam ktoś chodził po dachu. Wiadomo, mama mówi, oczywiście po raz wtóry, jak zawsze w horrorach rodzice nie wierzą dzieciakom. Okazuje się, że kładzie dziecko do spania, ale ona mimo wszystko słyszy, idzie na dół, patrzy i tam rzeczywiście jest przebrany w strój Mikołaja. Oczywiście nie święty, a Art Clown, który postanawia iść do góry. Idzie do góry, i słyszymy, jak dopadł jej brata. Tak, zaraz o tym coś więcej powiem. Później idzie do sypialni rodziców i tam też rzeczywiście sieje spustoszenie. Nawiązanie mnóstwo m.in. do lśnienia Stanleya Kubricka, kiedy przez dziurę w drzwiach pojawia się Art. I to ja, i tak dalej, i tak dalej. Po czym rozprawia się również z matką, córce udaje się przeżyć. To wszystko oczywiście dzieje się w rytm piosenek świątecznych, kolęd, jak zwał, tak zwał, pastorałek, ale dziewczynka, mimo że Art ją widzi, uchodzi z życiem, udaje się jej. Czemu tak jest? Ponieważ Damien Leone, czyli reżyser, powiedział, że po niespodziewanym sukcesie drugiej części mnóstwo firm zgłosiło się do niego, że chcą wyprodukować tenże film. Oczywiście on powiedział, że nie ma szans, bo już to nie przejdzie przez pierwszą scenę. Dlaczego? Mówiłem Ci, że on idzie i tam słychać, jak brata rozczłonkowuje, ale później mamy to wszystko pokazane. Później to rzeczywiście pokazane i ta scena jest bardzo kontrowersyjna, bo kiedy na dzień dobry w horrorze rozczłonkowujesz dzieciaka, rzeczywiście, to jest grubo. I zresztą sam powiedział, uwaga, że kilka dużych studiów filmowych wyraziło zainteresowanie finansowaniem tego filmu na podstawie niespodziewanego sukcesu dwójki. Nawet bez pełnego scenariusza, ale odrzucił wszystkie, ponieważ jest pewien, że nigdy nie pozwolą mu nakręcić sceny otwierającej, która jest bardzo kontrowersyjna. Później oczywiście jest informacja, że spotkał się z 2 studiami i oczywiście było, nie, stary, musisz to zluzować. On powiedział, nie, robię to tak jak ja chcę, albo nie kręcę tego w ogóle dla was. No i w ten sposób właśnie film stał się produkcją niezależną przy budżecie zaledwie około $2 milionów. W tym momencie nagrywam ten materiał 21 października, czyli mniej więcej tydzień po premierze światowej filmu. Film już zarobił ponad 42 miliony, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 42 miliony to akurat są dane z Box Office Mojo, więc jak widać film się bardzo dobrze zwrócił w taki czy w inny sposób. W kolejnej scenie skaczemy 5 lat wstecz. Dowiadujemy się, akcja tak naprawdę w tym momencie rozpoczyna się w momencie, kiedy zakończyła się dwójka. Jeden z policjantów trafia na miejsce zbrodni, gdzie tam Art został, głowa mu została odcięta, znajduje to właśnie jego zwłoki, bez głowy, jak najbardziej. Ale okazuje się, że coś słyszy, coś się dzieje i nie podoba mu się to. Jak łatwo się można domyśleć, Art, wiecznie żywy, pokonuje tego dżentelmena, tylko i wyłącznie po to, żeby w kolejnej scenie tułów Arta wraz z głową policjanta pojawił się w metrze. Rzeczywiście wygląda to komicznie. Siada naprzeciwko takiej pani, która wygląda żywcem, jak wyjęta z drugiej części Kevina Sam w domu. Wiesz, kojarzysz tę gołębiarę. Dokładnie, to jest taka pani. A Art właśnie zmierza do swojej dziewczyny, czyli do Viki. Jak najbardziej zmierza tam do Viki. Oczywiście, jeżeli coś może pójść źle, to idzie źle, więc kolejna osoba w dosyć brutalny, jak na ten film oczywiście sposób odkłada łyżkę, bo tak rzeczywiście musi być. I Art wraz z Viki, w tym momencie już Art ze swoją głową, która jest tam w pewien sposób odrestaurowana, wsiadają po raz wtóry do metra, tylko i wyłącznie po to, żeby spotkać faceta, który jest ubrany jak Art Clown. Oczywiście, że tak, bo podoba mi się kostium, super rewelacja. Za chwilę widzimy, że jednak już Art ma całkiem nowy kostium, bardzo ładnie. Wiadomo, co się stało z tamtym facetem. Trafiają do kryjówki, do siedziby Arta. Viki postanawia się samo okaleczyć. Art siada w wózku przed oknem, tak, wyjętym niczym z horroru Amityville, tak, z tego domu, jak najbardziej. I
nagle zastygają. Można się łatwo domyślić oczywiście, że przez to, co Vicky robi w tym momencie, ona przechodzi w pewien sposób w świat, w stronę Arta, no bo wiemy, że Art to nie jest zwykła osoba, on zastyga tam na wiele, wiele lat. Troszeczkę jak Creepers, Jeepers Creepers, rzeczywiście na wiele lat zastyga, po to tylko i wyłącznie, żeby pewnie się obudzić któregoś dnia i dalej siać spustoszenie. Vicky teoretycznie umiera, ale tylko i wyłącznie teoretycznie. Po retrospekcji wracamy do czasów obecnych. Siedziba Arta, tak, ten jego budynek ma być zdemolowany, ma być rozebrany, bo to jakiś tam pustostan, który powiedzmy tylko i wyłącznie straszy, więc firma wysyła 2 dżentelmenów, którzy mają sprawdzić, czy tam nie ma jakichś bezdomnych, czy tam po prostu nie ma rzeczy, które mogą zagrażać. No i oczywiście oni muszą to obeznać, zobaczyć. W międzyczasie Sienna, no ta, która rzeczywiście pozbawiła Arta głowy, wychodzi ze szpitala psychiatrycznego, odbiera ją wujek, no i jedzie do wujka na święto, powiedzmy do wujka, do cioci, żeby z nimi pomieszkać. Tam oczywiście jest siostrzenica, dużo młodsza, zaprzyjaźniają się, gadają sobie troszeczkę. Ona ma swój właśnie pamiętnik, gdzie tam wszystko zapisuje, ale też dostajemy informację, kolejna retrospekcja, że tata Sienny właśnie był rysownikiem. Był rysownikiem komiksów, tam opowieści graficznych, jak zwał, tak zwał, no i rzeczywiście miał coś dla niej zrobić. Co? To się dowiemy rzeczywiście jak najbardziej za chwilę. Oczywiście w międzyczasie tych 2 dżentelmenów, którzy wchodzą do domu, gdzie jest Art i gdzie powiedzmy teoretycznie leży martwa Vicky. Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Art tylko i wyłącznie śpi, był zahibernowany, więc Art rozprawia się z jednym, Vicky drugiego też jak najbardziej po prostu wysyła na łono Abrahama, nie ma go. Co jest ciekawe, tutaj jest jedna z może nie tyle brutalnych, co bardziej dziwnych, przerażających, jeżeli można powiedzieć o tym filmie, scen. Otóż, kiedy Art rozprawia się z jednym z dżentelmenów, wiadomo w jaki sposób, Vicky, używając kawałka lustra, kawałka szyby, stwierdza, ok, to będzie rewelacyjny sposób, żeby się masturbować. No i oczywiście przy pomocy tego szkła, no dużo powiedzmy jest czerwonego barwnika, dużo rzeczywiście się dzieje. Dość powiedzieć, że 2 panów już na tym świecie nie ma. W trakcie kolacji Sienna, no oprócz tego, że dobrze się bawi, widzi niestety zwłoki koleżanki, która no obwiniają o to, że jak najbardziej jej śmierć to jest Sienny wina, to jest tylko i wyłącznie twoja wina i to jeszcze nie jest koniec. No i w tym momencie ona wybiega z kolacji, ale dalej się rzeczywiście dużo dzieje. Po tym całym ekscesie przy obiedzie z tą martwą koleżanką, Sienna postanawia zadzwonić do brata, do Jonathana, który w tym momencie studiuje. Oczywiście jego kolega podrywa dziewuchy. Tam są oczywiście kobiety, które prowadzą podcast powiedzmy o zjawiskach paranormalnych, o horrorach na YouTubie. Kto by chciał na YouTubie mówić o horrorach? No ale oczywiście tak to jest. Mówi mu, co się dzieje. Rzeczywiście, że no, nie jest dobrze, że Luke, że wyczekuje momentu, kiedy będzie mogła się z nim spotkać na święta, kiedy rzeczywiście przyjedzie do domu. A no oczywiście, że tak, Art i Vicky nie próżnują. On niczym nasz MacGyver produkuje kolejne bronie, powiedzmy, które może użyć. Tym razem testuje gaśnicę z ciekłym azotem. No rzeczywiście bardzo sprawnie to działa, bo udaje mu się zamrozić szczura, potem go rozwalić, więc można się domyślić, co będzie się działo dalej. A Vicky? No cóż, Vicky stwierdza, ok, to będzie rzeczywiście świetny sposób, ażeby uszyć sobie nowy kostium, bo ta stara kiecka, co mam, to jakiś taki niemodny już łach. Sienna odbywa rozmowę ze swoją ciocią, opowiada jej, powiedzmy, pokrótce mniej więcej co i jak. No wiadomo, że nie może jej powiedzieć wszystkiego. A Art, mówiłem ci wcześniej, że wymyśla, niczym MacGyver, Adam Słodowy wymyśla nową broń, no więc jest okazja, ponieważ widzi przez okno, że w barze siedzi Święty Mikołaj. No wiadomo, jakiś facio przebrany za Mikołaja. I stwierdza, ok, to byłby genialny pomysł, ażeby dorwać ten strój i idzie do tego baru. No niby tam ma, powiedzmy, z nimi siąść, wypić piwko, no ale summa summarum Mikołaja też oczywiście nie ma. Rozbiera go, bierze mu strój i używa tejże właśnie gaśnicy na ciekły azot. No jest grubo, powiedzmy, jest bardzo to wszystko pokazane, ale co jest ważne, w tej scenie pojawia się inna legenda horrorów, czyli Clint Howard i możesz go pewnie kojarzyć z filmu Ice Cream Man albo z takich 2 części filmu Silent Night, Deadly Night 4, a także Silent Night, Deadly Night 5. Więc rzeczywiście tych ukłonów, tych smaczków w stosunku do gatunku, do innych aktorów jest rzeczywiście całe mnóstwo. No potem oczywiście jak już Art ma swój strój Świętego Mikołaja, zakłada torbę na plecy, no i może iść
Tak, może iść do centrum handlowego, które jest nieopodal, a tam wiadomo, skoro są święta, to na pewno będzie jakaś grota Świętego Mikołaja i będzie dużo dzieci i będzie się rzeczywiście dużo działo. Kiedy już Art dociera do centrum handlowego, oczywiście jest tam Mikołaj, dzieciaki stoją w kolejce, żeby usiąść na kolanie Mikołaja, powiedzieć mu, co sobie życzą na święta i tak dalej, dosyć mały podarek. Z biegiem okoliczności, nie wydaje mi się, Sienna również pojawia się w tym centrum handlowym i pojawia się tam również oczywiście jej brat Jonathan. Więc rzeczywiście, no ale kolejka do Mikołaja jest duża, Mikołaj jest zmęczony, więc bierze sobie przerwę. W jego miejsce wchodzi cały ubrudzony na czerwono Art, no i oczywiście, że tak, dzieciaki do niego lgną, on im rozdaje prezenty różnego rodzaju, jest rzeczywiście zabawnie. Sienna, właśnie kilka chwil przed tym, nim Art pojawia się, że tak powiem, na tronie Mikołaja, widzi go, ma jeden ze swoich epizodów i widzi właśnie jak Art przechodzi, między innymi w rozmowie z bratem mówi mu, że widziała jak najbardziej Arta, że tutaj jest, że to nie jest koniec. Ja wiem, że odrąbałam mu makówę, ale niestety to nie jest rzeczywiście jeszcze koniec. Jonathan wraca do domu, jest bardzo wszystkim tym oczywiście podekscytowany, zażywa swoje lekarstwo i zasypia, a Art rozdaje nadal prezenty, którym jeden z nich okazuje się być oczywiście, że tak, pułapka, no i jest wielki wybuch, mnóstwo dzieciaków no nie doczeka drugiego dnia świąt, krótko mówiąc, jest brutalnie, no Art zostaje wcześniej oczywiście wyproszony przez ochronę, no ale to już delikatnie mówiąc jest no za późno, już jest po wszystkiemu. Kiedy Sienna dociera do domu, ma ze sobą pakunek. Oczywiście, co to jest, można byłoby się zastanowić. W rozmowie z bratem przypomniała, że przecież załatwia Arta, odcięła mu głowę i jest ten miecz z poprzedniej części, który no, według niej ma wielką moc i może go odzyskać, bo ona wie gdzie jest. Więc w tym pakunku oczywiście jest miecz, kładzie go pod choinkę, żeby nikt nie widział, no, ale wiadomo, że siostrzenica, która lubi sprawdzać jakie prezenty są gdzie coś, możliwe, że tam obejrzy sprawdzi co w nim jest. Dodatkowo brat, skoro studiuje, no to wiadomo, święta, imprezy, jak najbardziej ma być wielka impreza, no i kto się pojawia na tej imprezie? No oczywiście, że tak, bardzo dobrze, naprawdę 5 z plusem, Art, pojawia się Art, wszyscy, o, super kostium, facet, jesteś naprawdę moim dobrym ziomalem. No i po co tam Art pojechał? No na pewno nie po to, żeby rozdawać buziaki ani prezenty, tylko po prostu po to, żeby w jak najbrutalniejszy sposób, na przykład pod prysznicem, tak, obcinając na przykład piersi albo pokazując wszystko i używając do tego teksańskiej, no niekoniecznie teksańskiej, ale na pewno piły mechanicznej sprawić, żeby jeden człowiek stał się 2. W międzyczasie dowiadujemy się, że siostrzenica Sienny przeczytała jej pamiętnik. Nie powinna, a rzeczywiście dowiedziała się wszystkiego, co jest grane. No rzeczywiście poważna sprawa, a że siostra, oczywiście Sienna nie może się dodzwonić do Jonathana, przypominam, wziął swoje lekarstwa i zasnął, no to wujek jedzie właśnie, pewnie, że tak, do tego domu, gdzie jest impreza, gdzie tam właśnie ma się znajdować jej brat, czyli Jonathan, po to, żeby tego Jonathana stamtąd wziąć, no bo jest w wielkim niebezpieczeństwie oczywiście i przeprowadzić go do domu. Co będzie dalej? Dalej będzie nie tylko samochodem, konkretna jazda. Jak się można łatwo domyśleć, jeżeli coś ma pójść źle, to pójdzie źle, tak orzeczę prawo Murphy'ego. Wujek przyjeżdża pod dom Jonathana, okazuje się, że nie ma go na imprezie, no ale w telefonie odzywa się jakoś dziwny znajomy głos. W każdym razie Sienna ma sen, ma wizję i jest to druga część tej retrospekcji z tatą sprzed wielu lat. Mówiłem z tym rysownikiem komiksów, a to duża różnica. I dowiadujemy się, pamiętasz, w drugiej części Sienna miała cały ten swój strój robiony na Halloween, to były skrzydła i tak dalej. I jest ten miecz, mamy scenę, czyli mamy, że tak powiem, retrospekcję w retrospekcji albo wizję w wizji. To już w zależności od tego, jak wolisz, gdzie dowiadujemy się, o co chodzi z tym mieczem, po co jest stworzony, kiedy ojciec daje jej właśnie rysunek. No, pewne rzeczy też się dzieją, zachodzą, więc jest poważnie. No ale budzi się po tym wszystkim nasza Sienna. Oczywiście w międzyczasie widzimy siostrzenicę, która zaczyna myszkować w prezentach. Oczywista oczywistość, jak mawia kabaret. No i rzeczywiście słyszy głosy. Schodzi na dół, a tam w dużym pokoju kto? Proszę bardzo, Vicky, już oczywiście w kolorach Arta, ubrana, bo sobie nową kieckę uszyła. No i Art, i rzeczywiście jest już jazda. Kiedy Sienna odzyskuje przytomność, no wiadomo, jak ją Art młotem walnął w twarz, no ciężko, żeby oczywiście było inaczej. Jest przywiązana do stołka, naprzeciwko siedzi jej ciotka.
Art bardzo ładnie z wiki przyozdabiają choinkę, tutaj gdzieś jakaś wątróbka, tutaj jakieś nerki na niej wiszą, tutaj flaki, po prostu super. Oczywiście te ozdoby wyciągają z kufra zwanego wujek przybity do ściany do góry nogami, więc jest rzeczywiście wesoło. Pokazują cioci klatkę z czaszką w środku, proszę bardzo, to jest twoja córka. No i jest grubo, po czym oczywiście ciotka również odkłada łyżkę. Przypominają mi te tortury troszeczkę Wietkong. Akurat tam była taka zasadność, że wkładali do takiego dzbana glinianego, który stał na ogniu, szczura i na tym sadzali nagiego jeńca. No i podgrzewali to, wiadomo gdzie szczur ucieknie. Tutaj jest podobna zasadność, tylko że jej wkładają rurę do buzi. No i oczywiście tam szczury, podgrzewany ogon, wiadomo, ta sama zasadność, jest rzeczywiście grubo. Ale okazuje się, że ta czaszka w tej klatce to nie jest na szczęście córka naszej cioci, no czyli ta siostrzenica, tylko no niestety okazuje się, że jest to Jonathan. Jonathan już też nie jest z nami. Vicky, bardzo, bardzo rozgadana kobieta w tym filmie, rzeczywiście próbuje, oczywiście w wielkim uproszczeniu, może się przenieść w ciało Sieny, no ale oczywiście potrzebują pewne warunki być spełnione. Troszeczkę niczym, że tak powiem, Chucky i Andy oczywiście w laleczce. Ale nie udaje się to. Siena dostaje na głowę koronę cierniową, pewnie, że tak, bo oczywiście musi być symbolika jak najbardziej zachowana. Pojawia się, przyprowadzają siostrzenicę, no i rzeczywiście jest już bardzo grubo. Tutaj naprawdę już się czerwona farba leje na prawo i na lewo. Mała jest cwana, naprawdę siostrzenica jest bardzo cwana, bo mówi do Arta i do Vicky, że zanim odeślą je na łono Abrahama, chce otworzyć prezent. Który prezent? Tak, ten prezent. No jak się łatwo domyślasz i bardzo dobrze kombinujesz, jest to zapakowany miecz. No ale żeby nie było tak łatwo, Art postanawia połamać Sienie obie ręce, ale może nie będzie tak źle, ponieważ w tej wizji, retrospekcji ojciec jej powiedział, że no, ona została wybrana, ona jest niezniszczalna, nic się jej nie stanie. Jak powiedział, tak też się oczywiście dzieje. Używając miecza, Siena odcina głowę naszej Vicky. Jej już po prostu nie ma. Jest walka z Artem, czyli piła mechaniczna Arta kontra miecz Vicky. No tutaj jak najbardziej też walka jest wygrana. Udaje się, że rzeczywiście Art jest przybity do ściany, no i niby jest w porządku, ale tam gdzie Vicky leży, nagle pod jej ciałem jest dół jakiś robi się. No umówmy się, że to jest tam portal, jakiś transport do piekła. W ten sposób, no i wpada w niego siostrzenica. Siena próbuje ją wyciągnąć, ale niestety się nie udaje. To jest najgłupsza rzecz, jaką może, bo podaje jej miecz. Trzymając za ostrze, podaje jej miecz. No trochę beznadziejnie, słabo, no ale trudno, rzeczywiście nie wszystkie pomysły muszą być dobre. Odwraca się Siena, oczywiście Arta nie ma. Ona stwierdza, ok, ja cię znajdę, ja cię odnajdę, moja mała siostrzenico i będzie rzeczywiście super świetnie. Więc wiadomo mniej więcej dokąd zmierza czwarta część. Art udaje się na przystanek autobusowy, gdzie kursem nocnym sobie podąża jedna pani, czytając książkę Ninth Circle. I jeżeli masz oczywiście skojarzenia z tym, że jest to pierwsza krótkometrażówka, w której pojawił się Art, no to oczywiście jak najbardziej masz rację, tym bardziej, że pani mówi, że nie lubi horrorów. No to jak nie lubisz, to po co czytasz? I w ten sposób się kończy film. Mnóstwo smaczków, powiedziałem oczywiście o kilku, ale pojawia się w tym filmie również, no, ja go nazywam Sex Machine. Ja go nazywam jak najbardziej Sex Machine. Jest to gentleman, który zajmuje się efektami specjalnymi. Oczywiście w tym momencie uciekło mi jego imię i nazwisko, aczkolwiek współpracował wielokrotnie przy różnego rodzaju horrorach, straszakach. Jeżeli pamiętasz, tutaj w tym momencie sobie przyglądam IMDb i próbuję znaleźć jego imię i nazwisko, więc jeżeli mi się zaraz pojawi, to oczywiście ci powiem. Jeżeli pamiętasz, piątek 13 Żywych Trupów jest, proszę bardzo, Tom Savini. Tutaj jest, akurat pojawia się w centrum handlowym jako osoba opisująca ten wybuch, który miał miejsce. Więc tych smaczków jest rzeczywiście bardzo dużo, nie tylko do samych postaci, ale i do filmu, jak już mówiłem wcześniej, więc Art ma się dobrze. Reżyser powiedział, że nie wie, ile filmów potrzeba będzie, ażeby dokończyć fabułę Arta. Najprawdopodobniej jeszcze 2 części, ale on już wie, jak się zakończy ten cykl, jak się zakończy przygoda Arta z tym światem, powiedzmy. W ten sposób. Więc jak się łatwo domyśleć, tutaj nie rządzi żadna włoska firma Casucci, Mamona i Szmal, ale jeżeli reżyser potrafi sam film zrobić za relatywnie niewielkie pieniądze, bo w Hollywood 2 miliony złotych to są po prostu grosze,
robi film, który w ciągu powiedzmy tygodnia zarabia ponad 20-krotność, no to rzeczywiście jest to coś pięknego i pokazuje, że nie trzeba wydawać $500 miliona na film albo $450 milionów na Jokera drugą część, tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić, bo nie zawsze to się udaje. Więc naprawdę jest całkiem fajna sprawa i art, jak widać, obok Frediego, Jasona, Michaela czy Chuckiego w tym momencie wkracza naprawdę na salony i staje się już jedną z, kiedy już mamy kostiumy halloweenowe z artem, no to wiemy dokładnie, co tutaj się będzie działo i że art już się u nas zadomowił. A tutaj na tej liście oczywiście, że tak, jest dużo więcej materiałów z cyklu Spoiler Talk. Obejrzyj, bo warto.